Jak widzicie, jestem w namiocie. Nie planowałam tego noclegu w namiocie, no ale namiot zawsze w plecaku jest, no i całe szczęście. Wybrałam się na wycieczkę z Abisko na szlak, który wyglądał jak krótka pętla. W zasadzie jest krótką pętlą, ale nie sprawdziłam, że po drodze jest 2000 metrów przewyższenia. W zasadzie więcej, bo jeszcze po drodze są różne, pewnie 2500 metrów przewyższenia. Wyszłam w południe z zamiarem dotarcia do drugiego schronu. Minęłam schronisko o 19:00, zdawszy sobie sprawę, że właściwie cały czas idę w górę i oto jestem na prawie 1400 metrów. Trzeba było tam zostać w zasadzie, no ale poszłam dalej. Nie będę płacić za schronisko, jak mam namiot ze sobą. No i miałam nadzieję, że dojdę do tej pierwszej chatki. Ale tak, oczywiście nie doszłam. Zaczęło zmierzchać, bo przecież już jest 9 września, więc dzień się gwałtownie skraca. No i na przełęczy okropnie wiało. Przyszła chmura deszczowo-śniegowa. Przestałam widzieć kopczyki szare na szarym tle skał. Trochę się gubią. Ocknęłam się z GPS-em, jak zeszłam z łaty śnieżnej, że jestem 500 metrów od szlaku niniejszym, robi się ciemno i do tej chatki mam tylko 2 kilometry, ale w życiu tam nie dojdę tego wieczora wczorajszego. No więc stwierdziłam, że wobec tego wypadałoby się rozbić z namiotem, ale gdzie się rozbić z namiotem, jak tu są same skały i na dodatek okropnie wieje, a ja mam tą piramidkę, no to ona musi być zakotwiczona dobrze, żeby stała na wietrze, więc to tak nie bardzo wyglądało. Czysta głupota w zasadzie, no trudno. No i szczęściem znalazłam taką skałę, podchodząc z powrotem po tym śniegu, bardzo dużą, wysoką, która ładnie chroni od wiatru, a pod nią jest płasko. Oczywiście też jest pełno kamieni, tych bardziej ostrych to udało mi się trochę wyciągnąć. No i jakoś wpasowałam materacyk. Spało mi się całkiem fajnie. Padał śnieg, to nie było takie fajne. Śnieg jeszcze leżał rano, do 8 rano oczywiście nie wstałam. Gdybym chciała zdążyć na pociąg o 12:26 z Abisko, to bym musiała stąd wyjść, jakaś 6:30, to jeszcze zrobić zakupy. No to stwierdziłam, że to nie. Spędzę jeszcze jedną noc w Abisko, nic się nie stanie. Przed chwilą znowu padał śnieg, ale już o tej porze topnieje, bo już jest koło 10:00, tak 10:10. No i teraz już wypadałoby stąd wyjść, znaleźć ten szlak i zejść do tego Abisko. Że to będzie historia, o której będzie fajnie opowiadać, niekoniecznie fajnie jest ją przeżywać, chociaż no, w sumie nic się nie dzieje, mam nawet zasięg 4G, złapałam, także pewnie on zniknie trochę niżej, a może i nie zniknie, bo Abisko jest tak blisko, a w zasadzie wieża, no ta przesyłowa, to jest bardzo 3 km stąd. No, bardzo blisko. Ojejku. Zimno jest, ale już nie tak bardzo jak w nocy. Znaczy, woda mi nie zamarzła, tylko tak ogólnie było przejmująco zimno. Tak to właśnie wygląda z zewnątrz. Znam takich, którzy by tu biwakowali dla przyjemności, bo jest bardzo pięknie, ale ja tu nie jestem z własnej woli. Choć widok rzeczywiście jest fajny, to właśnie tutaj był wschód słońca rano. Bardzo wieje, widać to po tym, jak przesuwają się chmury szybko. No i pruszy śnieg. Jest chatka, ale potrzebowałam całej godziny, żeby tutaj dojść, więc nie było czasu wczoraj. Wieje bardzo. Spotkałam po drodze dziewczynę ze Szwajcarii, też biwakowała niedaleko. No i złazimy teraz razem. Następna chatka okazała się torfowa i ma 80 lat. Jest w świetnym stanie. Naprawdę fajna.
A teraz, ojej, dalej wieje okropnie, paskudnie. No i muszę się zdecydować, co dalej. Nie chce mi się za bardzo wchodzić na tą drugą górkę. Chyba jednak zajdę do Björkliden. Będzie przyjemniej. Czas pożegnać góry. Laporten dzisiaj szczerzy się w uśmiechu. To moje poczekalnia, to stary budynek dworca, a to mój pociąg. Wysiadam w Gällivare, przesiadam się w autobus do Porjus. Wybieram się teraz do Parku Narodowego Mundus, w którym już kiedyś byłam, ale tylko na jednodniowej wycieczce do wodospadu. A teraz myślę, że jest fajny moment na to, żeby zrobić pętelkę po całym parku, więc taki właśnie jest plan.